Projektor N1S Nano to moim zdaniem najlepsza opcja, jeśli chodzi o rozwiązania plenerowe. Dlaczego? O tym za chwilę. JM Go ostatnio dodało dwa nowe, niewielkie modele do swojej oferty. Jednym z nich jest N1S Nano. Jest to niewielki projektor na wzór starszego brata, który też pojawił się na kanale. Zresztą tutaj możecie go zobaczyć. Zachęcam do obejrzenia. Ten projektor jest podobny konstrukcyjnie, ale jest dużo mniejszy, wyświetla obraz Full HD i jest projektorem LEDowym. Dodatkowo ma Android TV z natywnym Netflixem i mnóstwo dodatkowych bajerów, które ma też starszy brat, ale o tym też opowiem za chwilę. Projektor przychodzi w takim oto opakowaniu. Wewnątrz mamy oczywiście instrukcję, sam projektor, pilot zdalnego sterowania, który umożliwia sterowanie głosowe. Mr. Reto. I zasilacz. Pierwsze i najważniejsze. Patrzcie, jaki on jest niewielki. Jest niewielki i jest zasilany poprzez USB-C. A to oznacza, że możemy go zasilać nie tylko zasilaczem z gniazdka sieciowego, ale również przykładowo taką stacją zasilania, o której film zresztą jest na kanale, możecie sobie obejrzeć, albo takim powerbankiem od firmy Charge, o którym też za niedługo będzie film. Ten powerbank na wyjściu ma maksymalnie 140 W, więc bez najmniejszego problemu uciągnie nie tylko taki projektor, ale również laptopy. Dlatego właśnie ten model moim zdaniem to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o projektor w plener i rozrywkę w plenerze. Zasilanie omówione, teraz obraz. Mamy tutaj Full HD. No nie jest to 4K, ale z drugiej strony nie zawsze to 4K jest nam potrzebne. Zdecydowanie jeśli jesteśmy w plenerze, Full HD zadowoli większość osób. Chyba że ktoś jest nie wiem, kinomaniakiem, który musi mieć najlepszą jakość, wtedy sobie bierze większego brata, podłącza po stacji zasilania, na przykład taką jak pokazałem, albo większą i ogląda w 4K w plenerze. Ten jest bardzo lekki, waży niecałe 2 kg, więc w etui z ładowarką nie będzie bardzo ciążył. Dźwięk. Mamy tutaj Master Sound, technologię od JM Go. Dwa 5W głośniki z bardzo dobrym basem, z niskim basem. Do tego jest tutaj certyfikacja Dolby Audio, więc ten dźwięk brzmi naprawdę bardzo dobrze. Zacząłem używać go w sypialni. Czasami. Zrobiłem sobie ostatnio maraton filmów Marvela, no i oglądałem głównie wieczorami, żeby przetestować jakość tego rzutnika i uwierzcie mi, stawiacie ten rzutnik obok łóżka, albo najlepiej jeśli ktoś ma możliwość nad łóżkiem, rzucacie na ścianę, albo na sufit i audio, które się wydobywa z tego rzutnika jest wystarczające do wygodnego i komfortowego oglądania filmów. Jeśli ktoś chce jednak oglądać film nie przeszkadzając drugiej połówce, no to może się tutaj wpiąć słuchawkami po jacku. Są tutaj zresztą 3 wyjścia. Jack, HDMI, który jest też wyjściem ARC oraz USB do na przykład podłączenia pendrive'a z filmami. No ale wracając do jacka, mamy ten jack, więc możemy się wpiąć słuchawkami, wpinamy się w projektor, odpalamy film i oglądamy sobie film. Minusem jest tylko to, że między tą główną jednostką a podstawą nie ma za dużo przestrzeni. Przez to jeśli byśmy chcieli sobie postawić ten projektor i rzucić obraz na sufit, gniazdo jack nam to skutecznie uniemożliwia. Musielibyśmy mieć jakąś niewielką kątową przejściówkę. O, zobaczcie. Jest dosłownie miejsce na palce. Współczynnik rzutu to jest 1,2/1. Świadczy to o tym, jak daleko musi stać projektor, żeby wyświetlać dany obraz. No to 120 cali, czyli mniej więcej całą powierzchnię ekranu, który posiadam, uzyskałem po jakichś 3 metrach, 3,5 może, więc jest to bardzo dobry wynik. Mamy tutaj HDR, który wygląda fenomenalnie. Zresztą macie przykłady teraz na nagraniach. Jakość obrazu myślałem, że w Full HD nie będzie zadowalająca, zwłaszcza, że nie jest to laserowy projektor, jak starszy brat, tylko jest to LEDowy projektor. No i pomyliłem się. Kontrast, kolory, czerń wyświetlanego obrazu są naprawdę z górnej półki. Czy to jest projektor, do którego musimy się podłączać? No nie. To jest projektor z Android TV, więc mamy tutaj aplikacje, o jakich możemy sobie zamarzyć. Netflix, który jest natywnie zainstalowany na tym projektorze. Do tego możemy mieć Disney+, HBO, YouTube, Apple TV, no wszystkie platformy streamingowe tak naprawdę, które są dostępne na Android TV. Do tego możemy mieć różne gry, które możemy sobie pobrać ze sklepu Play i zainstalować na ten projektor i gramy wtedy
na pilocie. Możemy też się podłączyć laptopem poprzez HDMI i korzystać z tego projektora jako z drugiego ekranu. A to wszystko dlatego, że on praktycznie nie hałasuje, więc nawet jeśli chcielibyśmy popracować sobie wieczorem i mieć na ścianie drugi ekran, to jego maksymalna głośność wyniesie 26 dB. Jest to bardzo niewiele. Do tego największym plusem i największym bajerem tego rzutnika jest jego automatyczne dostrajanie się do powierzchni, na której wyświetlamy obraz. Tutaj jest soczewka, z której wychodzi obraz. Tutaj natomiast są czujniki, mała kamerka i tak dalej, więc ten projektor po włączeniu, po uruchomieniu się i ustawieniu go na daną powierzchnię, sam wykryje, pod jakim jest kątem i dostosuje sobie wyświetlany obraz, powierzchnię, rozciągnięcie do tego, co widzi projektor. Manualnie też mamy możliwość poprawienia ostrości, rozjechania troszkę obrazu, rozciągnięcia obrazu, który jest wyświetlany, więc tak manualnie wszystko możemy robić z poziomu pilota. Tutaj nie musimy niczym manipulować, jak to ma miejsce w niektórych innych projektorach, że musimy ręcznie ustawiać ostrość i tak dalej. Tutaj wszystko dzieje się automatycznie. To jest też jedna z największych zalet tych projektorów, że wszystko robią automatycznie. I robią to dobrze. Oprócz tego, że te czujniki odpowiedzialne są za ustawianie odpowiednio ekranu, są też odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszych oczu. W ustawieniach mamy opcję, która nazywa się Eye Protection czy jakoś tak. Chodzi o to, że jeśli ktoś wejdzie przed projektor, to on automatycznie wykrywa taką osobę i przyciemnia obraz. Zresztą macie to pokazane. Są 3 poziomy, albo możemy to wyłączyć. Jest low, medium i high. Ten najwyższy poziom od razu wykrywa, że ktoś wszedł przed projektor i od razu przyciemnia, bardzo szybko przyciemnia obraz. Najniższy działa z dużym opóźnieniem, natomiast jeśli tylko my używamy i wiemy, że raczej nikt nie będzie patrzył prosto w soczewkę, no to możemy sobie spokojnie wyłączyć, wtedy nie będzie nas to rozpraszać. Komunikacja to Wi-Fi wersji 5, więc bardzo szybko i stabilnie łączy się z naszą siecią, czy to domową, czy to z telefonu. Jeśli chodzi o szybkość i stabilność działania tego projektora, no to słuchajcie, mamy 16 GB pamięci oraz 2 GB RAMu. Działa to całkiem dobrze. W sensie, jeśli mamy włączony ten projektor przez dłuższy okres czasu, to działa on bardzo szybko i bardzo stabilnie. Jeśli włączymy, szybko odpala wszystkie programy i tak dalej. Natomiast jeśli dopiero się rozstawiamy, no to zdarza mu się lekki lag czasami, ale jest on na tyle niewielki, że nie jest zbyt uciążliwy. Jasność 400, nie ANSI, tylko ISO lumenów. Nie jest to zbyt dużo, ale po zmroku wystarczająco, albo w sypialni w nocy też jest ok. Natomiast w dzień nie spodziewajcie się cudów. Podsumowując, no te wszystkie opcje, czyli automatyczne ustawianie obrazu, opcje ochrony oczu, sam rozmiar tego projektora jest na tyle niewielki, że on świetnie spisze się właśnie na wyjazdach, gdzieś w plenerze, gdzie możemy go spokojnie zabrać. No i jest zasilany z portu USB-C, czyli powerbank, jakiś większy, mocniejszy powerbank, stacja zasilania i tyle. Mamy rozrywkę zapewnioną. No i cena, nie wiem jeszcze dokładnie jaka, chyba 2300 to jest 2200, 2300, jakoś tak. Jestem ciekawy waszej opinii, więc proszę dajcie znać w komentarzach, czy również waszym zdaniem ten projektor dobrze spisze się w plenerze. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.